Dzień dobry Sri Lanko. Nasz pierwszy dzień zaczęliśmy od przespania budzika i cały plan sprowadził się do znalezienia miejsca na śniadanie. Znaczy na obiad. W podróży mało co spaliśmy, korzystając z dobrodziejstw termowego barku w samolocie i trzeba było naładować baterię. Słuchajcie, łóżko było tak absolutnie wygodne, że dosłownie się z nim stopiłam. Ono mnie wchłonęło, więziło, trzymało swoimi mackami, nie chciało puścić. Czyli klasyk. Z tym snem i leniuchowaniem to tak troszkę na zaś, ponieważ to był pierwszy i ostatni taki przewidziany luksus podczas tej wyprawy. W żaden sposób nie umniejszając Colombo, traktujemy je bardziej jako bazę wypadową i dzisiaj stawiamy na spontan. Chcemy liznąć trochę miasta, zrobić mały rekonesans okolicy, kupić karty SIM, płyn do kąpania, czyli raczej luźno. Ale po kolei najpierw rzeczy najważniejsze, czyli jedzenie. Aha, i jeszcze jedno. To, co Państwo tutaj widzą, to typowy walking in Colombo z narracją w tle. I oczywiście to nie ma nic wspólnego z tym, że zapomniałam się przywitać, powiedzieć gdzie jesteśmy i zrobić jakiekolwiek wprowadzenie. Brawo ja! Okej. Jedziemy do Hot Pot? Where are we going? Curry Pot. Idziemy do Curry Pot. Pan coś wyszukał, jest to ponoć bardzo dobra miejscówka. Thank you. What? Looks very good. Gull, bowal, chicken. Which one you like? I don't like this one. You like fish and chicken. Huh? Fish and chicken. The fish. Fish good. This? What is this? Sea fish. Seafood. Remember. Sea fish. I'm gonna try today. Okay, bye guys. Bye. Thank you very much. Tutaj jest pan każdy pan tuk-tuk jest taki miły i chętny do pomocy. Za $1 zawiezie się wszędzie. Panowie tuk-tukowie. Jednoosobowa działalność gospodarcza. Oni zasługują na cały osobny dokument. I'm on the Lotus Tower. Tam jest Lotus Tower, teraz już nie widać, bo się schowała za budynkiem. Jest to najwyższa wieża, najwyższy punkt obserwacyjny, chciałam powiedzieć. Wejściówki kosztują chyba $20 i można sobie dowoli podziwiać panoramę miasta. Ale nie wiem w sumie, czy pójdziemy. Są inne rzeczy chyba bardziej warte odwiedzenia, nie wiem, no zależy kto co lubi. Wstaliśmy też trochę późno, żeby się tak dobrze spało. No, trochę nie w naszym stylu, bo zawsze raczej staramy się wstać nawet niewyspani i wyciskać jak cytrynkę od pierwszego dnia do ostatniego. No ale nie dzisiaj. Dlatego też właśnie po takim 3-tygodniowym urlopie to ja już sobie wyobrażam, jak będziemy wyrypani z Antkiem bardziej niż po robocie. Tak to niestety działa. W naszym przypadku bardzo by się sprawdził urlop od urlopu. Ale no niestety, to w idealnym, wymarzonym świecie. Zejdźmy na ziemię. Tu jest Sparta. Trzeba się posilić. Mam nadzieję, że będzie pyszniutkie. Jestem tak głodna, Anto. A jestem tak strasznie głodna. Strasznie głodne. Głodna. A, głodny. Głodny. Antoś znalazł miejscówkę. Antoś zawsze znajduje najlepsze miejscówki z żarciem, także jestem spokojna. No dobra, przynajmniej mam nadzieję. Zjeść coś, co ci nie wjeżdża na głodę, dla mnie to jest coś najstraszniejszego. That's your country. Country? Poland, Italy. Very good country, very beautiful country. Oh, which one? When did you came to Sri Lanka? Oh, yesterday. We have to go because they're closing the place. Have a good day, sir. Bye. Sri Lankan people so nice, right? But I'm not saying about the people that train actually to get something from you, like tuk-tuk, da-da-da. But even the people that are standing on the street doing nothing, you know, they don't even approach you. They just look at you. They're smiling. They're fucking smiling. I love it. Yeah. Huh? Yeah. Very nice people.
We should learn from them. How to smile more often, you know? We just cannot, you know. Huh? When these countries like ours, you forget about it. Yeah. Here they don't. It's like the life is so much harder, but they don't forget. It's like I think it's just natural, you know. Yeah. And we lost it somehow. Isn't this place? Yeah. No, oh my God, I'm a disaster. Jesus Christ. Okay, sorry. That's the place. Hello, hi. Very good. How are you? That's a good answer. What do we have in here? Hello, mister. Possible? Yeah, yeah. Oh, good. It's okay? Yeah, it's okay. Thank you so much. Okay, Crazy food. it's like a buffet, right? Yeah. How much is per person? 2,500. 2,500. Okay. You can take all these. But it's a buffet. This is a buffet and this is like a single plate. Yeah. Yeah, okay. Co my tu mamy? O, krewetki. Sałatki, kuskusik. Monica, would you want to go for buffet or you want I'm not going for buffet because I'm not that hungry, so... So you want, I don't know, fried rice or something? Yeah, fried rice, definitely. Na tym pięknym liściu bananowca mamy nasz pierwszy typowy lankijski posiłek. Kruchy papadam, przyrządzony z soczewicy dal, smażony ostry jak diabli kurczak, smażona fasolka, ryż curry oraz zestaw sałatek. Antek wziął wersję z jajkiem sadzonym oraz smażonymi krewetkami curry. Mniam! Jemy paluszkami, bardzo dobrze. Idzie ci to tak, jakbyś to robił całe życie, Anto. Całe życie. A, You're doing this so good, like you're doing this all life. dzięki. Nie ma problemu. A little bit of this, a little bit this, a little bit this, a little bit this, a little bit. You give me the purpose to do the vlog. And I do it. Jak widać, pierwsze próby wychodziły bardzo mizernie. Ręce powinno się trzymać przy stole, na talerze łokieć w dół. Antek to naturalny talent, aż podejrzane. Mi się wszystko rozpadało, ryż się rozsypywał, a jedzenie po ziarenku nie robiło roboty i pewnie stąd ta chęć zrzutu z góry. Chwilę mi to zajęło, ale po kilku razach bakcyl zaskoczył. I ile frajdy, bo u nas tak nie wolno i nie wypada przecież. Tam, gdzie jedziemy, zawsze staramy się wycisnąć najwięcej, jak się da, z kultury danego kraju. Dlatego śpimy po hotelach domowych, jemy w lokalnych restauracjach, jeździmy autobusami z lokalsami i próbujemy wszystkiego, co tak inne od naszego. Przed nami 3 tygodnie jedzenia rękoma i obiecałam sobie, że ani razu nie dotknę sztućców. Z uwagi na to, że nie jesteśmy tutejsi, praktycznie wszędzie, gdzie jedliśmy, nam nie przynoszono, ale ani razu się nie złamaliśmy, a uśmiechy pracowników i ich lekkie kiwanie głowami w geście szacunku na widok 2 białych jedzących rękami było super. Pierwszy posiłek jak najbardziej zaliczam do udanych. Taka mała pigułka tego, co nas czeka przez kolejne tygodnie. Trochę się bałam, że będzie za ostre, bo ja z tych, co mają bardzo niską tolerancję, ale nie było tak źle. Krewetki były pycha. Colombo jako miasto portowe może się pochwalić pierwszą świeżością takich produktów, co doceniam bardzo, a Antek jako typowy Włoch pewnie tym bardziej. Proszę, restauracja z Golden M, łuki złotego M. What? Czymże jest wycieczka do Azji bez przejścia przez drogę, nie na pasach? Antek, nie wiesz jak się bawić. Nie no, dobrze, bądźmy rozsądni. Dobra. No, a propos, hello sir! Po prostu się uśmiechają. Ci, co chcą twoje pieniądze, uśmiechają się bardzo szeroko, ale najszerzej tak uśmiechają ci, którzy po prostu chcą się do ciebie uśmiechnąć. I tego się będę trzymać. Ale co? A propos jedzenia, czemu paluchami? 5 paluchów. Wygląda to tutaj tak, że jest po prostu wygodnie, można wszystko sobie ładnie pomieszać, wedle uznania.
jeść się bliżej z jedzeniem i oni twierdzą, że tu lepiej smakuje, że smaki lepiej przechodzą. Nie wiem, może chodzi o ten kontakt bezpośredni z jedzeniem. Here? No i sobie tak dziubdziają paluszkami. Curry fingers. Hello. A teraz chodźcie, zapraszam, oprowadzę Was po naszym hotelu. I chyba najlepszym, w jakim spałam do tej pory. Tutaj mamy lobby. Jeszcze widać wystrój świąteczny. Podobnie jak w całym mieście, wszędzie można zobaczyć szopki i inne motywy bożonarodzeniowe. Co się trochę gryzie obok tych wszystkich palm, gorąca i wyrozbieranych ludzi. Kurde, widzicie te sofokrzesła? No magia. Jest to też mój pierwszy raz, jak jestem w nieeuropejskim kraju w takim okresie i muszę przyznać, że to trochę dziwne uczucie. No ale całe życie ubierania choinki ze śniegiem za oknem robi swoje. To teraz wbijajcie na kwadrat do naszego sanktuarium. Pokój nie jest jakiś super duży, czego nie można powiedzieć o królewskim łożu i jego idealnym materacu. Tam jest kącik z kanapą, miejsce do pracy. Telewizor, z którego oczywiście ani razu nie skorzystaliśmy, no ale nie po to tu jesteśmy, no nie? Dalej jest kącik z piciem wszelakim, które codziennie jest uzupełniane, woda, herbatka, czajniczek i lodówa z kilkoma bonusami. Cukier zawsze spoko. Teraz uwaga, hicior, tam jest przeszklona łazienka, można włączyć playlisty z 9,5 tygodnia i harcować. Ewentualnie stawiać klocka w przeszklonym kibelku, kto co woli. Łazienka od środka wygląda tak, jest wanienka, ręczniczki, nawet waga się znalazła. A tutaj mamy już naprawdę wszystko. Szczoteczka i pasta do zębów, zestawy do golenia, czepek do kąpania, mydełka, szampony, żele, kremy, nawet patyczki do uszu i waciki. Naprawdę pomyśleli o wszystkim. Prysznic jak prysznic, idziemy dalej do przedpokoju. W szafie mamy szlafroczek, suszarkę, kapciuszki, jest nawet i safe na nasze 100 baniek. Deska do prasowania, żelazko, można tu zamieszkać. Nie miałabym nic przeciwko temu. A tam jest balkon i jestem ja. Jak widzicie, pożyczyłam wideo od Antka, bo swoje nie wiem jak, ale jakoś straciłam wraz z kilkoma innymi cennymi filmami, ale na to już nic niestety nie poradzę. Ciężkie początki. Kiedyś będzie lepiej. To teraz windą do nieba. Po drodze czytamy, co hotel ma do zaoferowania i jest to m.in. bar z widokiem na wschód słońca, restauracja z podziałem na restaurację chińską, siłownia, bary, sauny, grillownia i to, co nas tak naprawdę ściągnęło do tego miejsca, czyli basen na dachu. Ten wiecie, z takich niekończących się. To mój pierwszy taki i jaram się przeokrutnie. Obsługa zapewnia wszystko, czego potrzebujesz. Pozostaje się położyć i chłonąć witaminkę D, mając nadzieję, że nie odbije się od tej wyblakłości, która nas spowija. Jeżeli chodzi o sam hotel, jadąc na takie typowe włóczenie się, zawsze przeznaczamy jedną nockę na rozpieszczenie się. Zwykle jest to przy końcu podróży, tak w nagrodę. Wygodne łóżka, lepszy standard, czystość przede wszystkim, brak komarów, robactwa i innych żyjątek, które utrudniają sen. Antek znalazł tę ofertę i kliknął. Ja wiedziałam tylko tyle, że będzie basen na dachu i że będzie fajnie. Ale niekoniecznie, że aż tak fajnie. 30 € za osobę w jednym z najlepszych hoteli w Colombo daje nam tak naprawdę wynik ceny dużo tańszy niż jakby się chciało pojechać na przykład do Zakopanego, nie wspominając już o naszym polskim morzu. No czad. Ale do sedna. Zaraz po przylocie okazało się, że hostel, który zarezerwowaliśmy, jest scamem. Nie istnieje. Następną nockę mieliśmy spędzić właśnie tutaj, dlatego pojechaliśmy spróbować szczęścia. W momencie jak tu przyjechaliśmy była jakoś 6 rano, a check-in zaczynał się dopiero o 14. Powiedzieliśmy, że mamy opłaconą następną noc, ale czy za tą płatą byłaby możliwość zameldować się wcześniej, na co usłyszeliśmy, że nie ma najmniejszego problemu, że nie trzeba dopłacać, mamy się rozgościć i dać znać, jakbyśmy czegokolwiek potrzebowali. Czyli generalnie dostaliśmy w gratisie 8 godzin. I nie mogę sobie przypomnieć, żeby w Europie kiedykolwiek taka gościnność miała miejsce, choć niejednokrotnie byliśmy przed czasem wymęczeni i prosiliśmy o tą chociażby godzinkę. Może mieliśmy pecha, nie wiem, ale jeżeli tak, to ta sytuacja wykupiła wszelkie grzechy poprzednich gospodarzy. I oczywiście nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dobra, jestem w wodzie, tu spodenki. O, zimno. O, fuck.
Ta, co morsuje na Islandii. Ułomne, biedne próby vlogowania, to tego się słuchać nie da. Uszy mi krwawią. Bieda! I w ogóle dla mnie to jest mega wielki problem, że się przełamuję, że cokolwiek gadam. Ale czad. Docenia się takie rzeczy dużo bardziej, mieszkając na Islandii. Nie powiem. Doceniamy. Chociaż taki śnieżek. Wracam tam w lutym, także będzie kupę śniegu i też się jaram. Będzie kupę śniegu. Cześć, witam. My już wróciliśmy, jesteśmy na Islandii. Nie ma żadnej kupy śniegu. Jest jedno wielkie gówno. Właściwie tu jest kupa śniegu, to jest pozostałość z tego, co było wcześniej, jak mnie tutaj nie było. Na przykład w rok temu dzieci tutaj zjeżdżały z dachów, jak ze zjeżdżalni, bo było tyle śniegu nawalone. Ja wam powiem, co się stało. Islandia się zepsuła, ja ją zepsułam. Wiecie dlaczego? Bo tam, gdzie jadę, nie ma śniegu. On po prostu topnieje. Zanim wyjechałam na święta, w Polsce było nawalone śniegu, tutaj nie było nic. W momencie, jak znikłam z tego kraju, zaczęło padać tak, że było po kolana. Natomiast jak przyjechałam do Polski, śnieg zaczął topnieć. Na święta nie było śniegu. Czemu? Śnieg był jedną z przyczyn, dlaczego się tutaj przeprowadziłam. Gadałam ostatnio z mamą, to powiedziała, że na Podlasiu tak napadało, tak pięknie biało. Mamo, nie zdziw się, jak pewnego dnia zadzwonię i powiem: słuchaj, staruszko, jestem na Grenlandii. Ale byś się nie zdziwiła, co? Ale dobra, koniec tego narzekania. Wracamy do Sri Lanki. Także będzie kupę śniegu i też się jaram. Będzie kupę śniegu. Nie mogę się doczekać w sumie. Znaczy nie to, że chcę kończyć wakacje czy coś w tym deseń, ale znaczy wiadomo, o Boże, no i już się zaczyna właśnie. To jest ten chaos, o którym mówię. Jak widzicie, ciężko jest być mną. Jesteśmy tutaj najbielsi. Widać, że przyjechały turyściaki, pierwszy dzień. Dobra. Wjeżdżam w temat. Cheers. Idzie pierwsze piwko dzisiaj. Ponoć tradycyjny lew. 4,5 volta, 1600 rupii. W przeliczeniu na dolary to ile? 1600 rupii? 253 euro. $4. 4. Z takim widokiem. Ciężko się pracowało, należy się. No nie? Yeah. Nie? Tak. No, właśnie, że tak. Kończymy nasz pierwszy dzień na Sri Lance. To był też pierwszy dzień przygody z vlogiem. Dużo emocji, nowości i pierwsze zetknięcie z perłą Oceanu Indyjskiego. Kraju, który był wysoko na liście krajów, w których chciałam wbić szpilkę na mapie. Słońce chyli się ku zachodowi, szykując nas na wieczór i kolejne przeżycia. Co przyniesie noc? Samo się nie sprawdzi. Jestem ciekawa i czekam na te wszystkie nowe impulsy. Nowy, wspaniały świecie. Nadchodzimy. Ale to jeszcze nie koniec. Teraz materiał bonusowy. Jakby ktoś był zainteresowany suchymi faktami, to zapraszam serdecznie. Colombo jest największym miastem na wyspie, stolicą biznesową kraju i najważniejszym ośrodkiem gospodarczym. Często mylony ze stolicą kraju, ale nie jest nią od 1982 roku. Jest nią teraz Sri Jayawardhana Purakotte i leży na jego obrzeżach. Colombo to portowe miasto, które znane było już 2000 lat temu. Rzymianie, Grecy czy Chińczycy importowali stąd cynamon. Podglądając wyrywki życia kolumbijskich ulic, posłuchajcie pigułki historii Colombo i Ceylonu, jak dawniej nazywano Sri Lankę. Na początku XVI wieku wraz z przybyciem Portugalczyków, bo jakżeby inaczej, miasto zaczęło się rozwijać aglomeracyjnie i handlowo. W
tym czasie państwo było podzielone na kilka królestw i wszyscy równo tłukli się między sobą. Portugalczycy w zamian za wsparcie militarne mogli kontrolować handel cynamonem na wyspie, w tym również w Colombo. Niecałe pół wieku później rządzili już znaczną częścią Ceylonu. Kolejny rozdział przypada na rok 1638, kiedy to król Raja Singha II podpisał traktat z Holendrami, którzy w zamian za monopol na główne towary handlowe wyspy mieli przepędzić Portugalczyków tam, gdzie ich miejsce. Po 18 latach bitew i podchodów zaserwowali im cios ostateczny w postaci epickiego oblężenia i odbicia Colombo, z którego ocalało zaledwie 93 portugalskich farciarzy. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie fakt, że Holendrzy w miejsce portugalskich twierdz wznieśli swoje własne i przejęli kontrolę nad najbogatszymi cynamonowymi obszarami na wyspie, wliczając część należącą do Colombo, a Ceylon stał się częścią holenderskiej kampanii wschodnioindyjskiej. Trzeba dodać, że cynamon miał wartość tak wysoką, że składany był w darach królom i władcom europejskim, a Sri Lanka była jedynym miejscem, z którego można było go pozyskać. Czytaliście Dune? Bo ja nie mogę oprzeć się pewnym podobieństwom. Runda trzecia, rok 1796. Przybywają Brytyjczycy, którzy przepędzili swoich poprzedników i, tak zgadliście, przejmują to, co zostało niezależne, wliczając Ceylon w skład Imperium Brytyjskiego. W końcu w roku 1948 Sri Lanka odzyskuje niepodległość i zaczyna przygodę z wolnością i wpływami europejskimi, które będą jej towarzyszyć aż po dziś dzień. Do dzisiaj wpływ Portugalczyków, Holendrów i Brytyjczyków widać w całym mieście, w jego architekturze, nazwach ulic, języku czy ubraniach. Miasto i jego mieszkańcy stanowią miksturę lokalnych zwyczajów i europejskiego stylu życia. To by było na tyle. Pogadałabym więcej, ale nie wiem, czy kogokolwiek będzie to interesować, więc będę działać w myśl zasady, że lepszy niedosyt niż przesyt. Dzięki wszystkim za czas. Na razie.